Cześć, witajcie. Ja mam na imię Marta, mieszkam w Anglii, w hrabstwie Kent i od ponad 4 lat staram się przygotować mój ogród do tego, żeby mógł mnie wyżywić podczas sezonów. Także założyłam ogródek przydomowym, w którym staram się uprawiać roślinki, które będą dawały mi pożywienie. Dzisiaj chciałabym w moim odcinku pokazać Wam, jak uprawiam pomidory, jak o nie dbam i ewentualnie opowiedzieć Wam, co z nich mogę zrobić. Ale zanim do tego przejdę, chciałabym się pochwalić moimi ostatnimi zakupami. Jednym z gadżetów, które kupiłam już dużo wcześniej, to jest taki stojak na sznurek. To jest taki stojak żeliwny z nożyczkami. I tutaj z takim ptaszkiem i po prostu pociąga się sznurek i można szybciutko, łatwiutko sobie podwiązać rośliny, które trzeba podwiązać do palików, do tego, żeby się przymocowały na jakichś prowadnicach. I używam takiego sznurka, mam nadzieję, naturalnego. Tak było w opisie. Także to jest mój taki pierwszy gadżet, na którego lubię patrzeć i używać również w ogrodzie. Moje zakupy zrobiłam w TK Maxxie i mamy takie żółte etykietki, czyli towar, który już jest przeceniony ponownie, mimo tego, że powinien mieć troszeczkę niższą cenę niż w takich sklepach, w których takie sprzęty czy rzeczy sprzedają. I tutaj jednym z takich przyrządów kupiłam sobie taką rapierkę, ona jest niewielka, poręczna, jest to firma Kent & Stove. I tutaj te przyrządy są dosyć drogie, jeżeli się kupuje je w sklepach typowo ogrodowych i mam tutaj cenę, która gdzieś po drodze miała 9 funtów, potem miała czerwoną etykietkę, a ja kupiłam ją za 2,50. Na wiosnę pokazywałam Wam w jednym z odcinków, że mam taką rapierkę i ona nie miała trzonka i miał ten trzonek być dorobiony, ale niestety nie wyszło, ja ją gdzieś zgubiłam, także nawet nie wiem, gdzie ona tutaj w zakamarkach ogrodu teraz jest, także sobie to kupiłam i będę używała. Świetny przyrząd, 2,50 w TK Maxxie, także uważam, że naprawdę niewiele. Jak byłam małą dziewczynką, to zachwycałam się Laurą Ashley, to jest taka projektantka wnętrz, później też tapet, materiałów, później gadżetów ogrodowych i tutaj kupiłam sobie rękawiczki właśnie firmy Laury Ashley i one też były po przecenie, też w TK Maxxie. Oryginalna cena to 14 funtów, czyli dosyć sporo, ale po przecenie to jest 5 funtów i mają zapinkę, mają ładny kolorek, są gumowane, także przez jakiś czas mi posłużą, a jednocześnie będą ładną ozdobą na rękach, tak żeby ochronić te ręce przed tą ziemią. Kolejny gadżet, jaki sobie kupiłam, to kupiłam sobie do wytyczania rządków w moich grządkach. I tu jest kolejny taki gadżet, czyli wyznacznik rządków w ogrodzie. Jest to też żeliwna rzecz z nawiniętym już sznurkiem. Wbijamy, odkręcamy i zaznaczamy sobie rządki i według tych rządków sobie siejemy. Także takie ładne gadżecik. Dosyć ciężkie, także będą stabilne, nie będą się przesuwały. Tego sznurka też jest sporo. Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że będę korzystała z tego, że nie będzie to tylko ozdobą, ale będzie to coś pożytecznego dla mnie. I teraz powiem Wam o cenie. Ciężkie, żeliwne rzeczy. 17 funtów to była cena początkowa, a ja kupiłam po przecenie za 6 funtów, czyli takie 30 zł za takie wyznaczniki rządków. Także tyle o gadżetach, a teraz przejdziemy do pomidorów. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, moja szklarnia wcale nie jest taka duża. Znajduje się w ogródku przydomowym, tuż przy wejściu do kuchni. Ona ma 2 metry na 3 metry, więc dużo pomidorów mi się tutaj nie zmieści. Dlatego staram się też co roku uprawiać takie pomidory, które dadzą mi wspaniałe pomidory do sałatek,
do kanapek, a także część pomidorów, które będę mogła przetworzyć na soki pomidorowe czy przeciery pomidorowe, a także ketchup. I ten ketchup przeważnie robię z cukinią, także przepis na ketchup z cukinią łatwo można znaleźć w internecie i sobie zrobić. Także zapraszam Was teraz do mojej szklarni. Chciałam Was zaprosić do szklarni, aczkolwiek, tak jak mówiłam, 2 metry na 3 metry, nie ma tu aż tak dużo miejsca, także postaram się, słuchajcie, chociaż troszeczkę Wam pokazać tego, co tutaj mam. Tutaj przede mną, z tej strony, mam 2 odmiany pomidorów i jeden z nich to jest beefsteaks. Beefsteaks w zeszłym roku dał mi naprawdę ogromne pomidory. Jeden, o ile się nie mylę, to był pomidor, który ważył prawie 800 gram. W tym roku tych pomidorków mam znacznie mniej i one są znacznie mniejsze. Okulary mi zaparowały, tak jest ciepło. Pomidory zaczynam uprawiać w połowie marca, chyba że jest cieplejszy ten marzec i zaczynam już z początkiem marca. Nie wcześniej, ponieważ mój dom jest dosyć chłodnym domem w okresie zimowym. Nie mam żadnych dogrzewaczy takich, które mają ogrodnicy, żeby zapewnić im ciepełko, mat grzewczych i tak dalej. Także uprawiam pomidory od nasionka. Beef steaki bardzo mi smakowały, dlatego powtórzyłam je w tym roku. Drugą odmianą tutaj z tyłu za mną to jest taka odmiana, której wcześniej nie miałam, a chciałam spróbować. Oczywiście muszę zajrzeć, co ja tutaj mam i tutaj jest Gigamonto, który też miał mieć ogromne pomidorki, ale tych pomidorków nie mają. Zanim wsadziłam pomidory do mojej szklarni, wykopałam dołek i wrzuciłam około garści obornika granulowanego. Nie mam dostępu do obornika takiego przetworzonego od rolnika, dlatego kupuję obornik granulowany. W tym roku kupiłam obornik granulowany kurzęcy. I pomidory podlewam systematycznie, tak aby ziemia nie była przesuszona. Niektórzy pytają, czy podlewać co 3 dzień, co 4, czy codziennie. Słuchajcie, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby pomidor się nie wysuszał, żeby mu te liście nie zwisały takie z braku wody, a jednocześnie takie podlewanie jako jeden ze sposobów na to, żeby uniknąć pękania owoców. To jest tylko jedna z metod tego, żeby uniknąć pękania owoców. Podlewam wodą, a co 2 tygodnie staram się podlewać odżywką. I do podlewania moich pomidorów używam takiej zwykłej odżywki do pomidorów, która świetnie się sprawdza także do innych roślin w ogrodzie. Wlewam sobie do konewki taką jedną miarkę i podlewam co 2 tygodnie, co 10 dni, w zależności od tego, jak one wyglądają. Także to jest moja odżywka. We wcześniejszych latach robiłam na początku wzrostu, zanim były owoce, gnojówkę z pokrzywy, jednak w tym roku ze względu na to, że moje godziny pracy się zmieniły i dni pracy się zmieniły, nie miałam czasu pójść po pokrzywę, nazbierać pokrzywę i zrobić, dlatego zawierzyłam po prostu gotowej odżywce do pomidorów i tak co drugi tydzień, praktycznie 10-14 dni, tak jak wcześniej wspomniałam, podlewam te pomidory. Jak zaczynają się wytwarzać grona pomidorów, obrywam dolne liście, pamiętając o tym, żeby część tych liści zostawić, bo one dalej muszą fotosyntezować i odżywiać te pomidory. I tutaj widzicie takie zagęszczenie tych liści, ponieważ przygotowując się do tego filmu, starałam się tego nie robić, żeby pokazać Wam, jak wygląda przed i po. Za chwileczkę pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Także tak jeżeli chodzi o uprawę, to po prostu podlewam odżywką wodę wtedy, kiedy widzę, że trzeba. Zabieram Was do środka, do mojego gąszczu. Na ścieżce jest mało przejścia. Jedną z roślin towarzyszących uprawie pomidorów to jest nagietek i tu mam dosłownie po 4 roślinki nagietka z każdej strony, wysiewane z jednej paczki. Ale jak widać, jeden krzak rozrósł się naprawdę porządnie. Mają też 2 kolory, takie bardziej w pomarańcz wchodzące i tutaj bardziej takie żółte. Pięknie rosną w tej szklarni. Oprócz tego, żeby nadać smak pomidorom, to uprawiam też bazylię. I tutaj mam tą bazylię posadzoną po środku, pomiędzy każdymi krzaczkami. Tu pokażę Wam jeszcze z drugiej strony.
Muszę tylko przechodzić tu z kamerą i tutaj też jest bazylia i zobaczcie, że ona zaczyna tutaj kwitnąć. Chodź tutaj, listku. Ona zaczyna tutaj kwitnąć, dlatego ja za chwileczkę ją obetnę, a także obetnę ją do suszenia. W tym roku ta bazylia nie rośnie aż tak mocno, obficie, no ale cóż. Także tyle, ile mam, to mam. Tutaj pojawiła mi się jakaś roślina. Nie wiem, jakieś nasionko mi spadło i ją zostawiłam, zobaczę co to jest, bo naprawdę nie wiem co to jest. Tutaj pomidor beef tomato rozrósł się bardzo mocno i idzie mi tutaj do góry. Z tego raczej owoców już za dużo nie będzie. Zobaczcie, tu jest jeden taki owoc i tą część po prostu obetnę, żeby móc odżywić to, co znajduje się na dole. Czyli te pomidorki, które znajdują się tutaj w tych częściach, w tych zakamarkach, gdzie jest pełno jeszcze liści. Mimo tego, słuchajcie, że jest dopiero około 8 rano, to dzisiaj mamy bardzo gorący dzień, także postaram się to zrobić dosyć szybko, tak żeby dać tym pomidorom troszkę więcej przestrzeni. Chodzi mi o owoce pomidorów, żeby one zaczęły dojrzewać, bo w Anglii w tym roku za dużo takich ciepłych dni nie mamy. Także tutaj mam grono, a tu zaraz zaczynają wyrastać liście i ja je po prostu odetnę. Tu, jak widzicie, mamy niezawiązane i odpadające kwiaty. I tutaj tych przyczyn może być kilka. Jedną z przyczyn jest to, że jest za mało zapylaczy. W związku z tym te owoce są niezapylone i z nich już nic nie będzie. Drugą z przyczyn może być to, że różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą są zbyt duże i te kwiaty mogą odpadać. Co jeszcze? Może być za dużo wody w korzeniach i jeżeli korzenie podgniwają, roślina nie będzie w stanie wykarmić tych wszystkich pomidorów, to także je odrzuca i nie wytwarza z nich owoców. Także tyle, ile mam. Tutaj na końcu coś się pojawia, ale one są żółtawe. Ja je też obcinam, żeby one sobie, słuchajcie, te co są już dojrzały. I tu jest liść, który tutaj za bardzo przeszkadza. To jest tak zwany wilk i tego wilka też obcinam. Wilk, czyli z tych końcówek tutaj wyrasta jeszcze jedna łodyżka. Wszystkie liście dolne, które są do pierwszego grona, obcinam od razu, a część zostawiam tak, żeby mogły zachodzić proces fotosyntezy. Tu znowu mamy taką wysoką, słuchajcie, roślinę. Tutaj kwiatki się też już nie zawiązały. No niestety, z tego nic nie będzie. Dlatego wzmocnię tą roślinę, obcinając to wszystko, co jest mi tu niepotrzebne i odsłaniając dosłownie jedno grono na tej roślinie. No ale trudno. Mamy w tym roku tak jak mamy, nic się z tym nie da zrobić. Z tyłu mam taki gąszcz, ponieważ zostawiłam, słuchajcie, 2 łodygi, 2 pędy główne na pomidory, ponieważ one słabo zawiązywały i pomyślałam sobie, że może z tych 2 pędów chociaż coś wyrośnie. Ale widzę, że zagęszczenie jest tutaj zbyt duże i tak obcinam. Także ja sobie będę obcinała. Połączę się z Wami za chwileczkę, pokażę, jak wygląda to po ogarnięciu. Tutaj chciałabym Wam pokazać, mam zawiązane grona, takie niewielkie, ale zawsze coś z tego może być. Jednak z tego grona zaczyna wyrastać liść. Zaczyna wyrastać liść i znowu tutaj kwitnie. Niestety musimy pozbyć się tej części liściowej, ponieważ ta roślinka nie będzie w stanie wyżywić, słuchajcie, wszystkich pomidorków, jako że jest dosyć słabo w tym roku ze wszystkim, dlatego muszę pozbyć się tej części zielonej, po to, żeby dać roślinie możliwość wykarmienia, wyciągnięcia soków przez tą łodygę i dojścia do pomidorów. Ta roślinka nie będzie potrzebowała tyle siły, energii wykorzystać na to, żeby ta tutaj część liściowa mogła dalej rosnąć. Także tutaj obcinam, tuż przy tych pomidorkach, które się zawiązały, obcinam te liście. Praktycznie ogołociłam moje pomidorki, słuchajcie, z liści od dołu.
również oczyściłam tą grządkę z zielska, zostawiłam bazylię, tylko że obcięłam jej kwiaty, żeby już tak mocno nie drętwiała. Zostawiłam liście tak troszeczkę ponad połowę. Obcięłam wszystkie górne, mimo tego, że zawiązywały mi kwiatki, ale z tego już raczej nic nie będzie. I tutaj z tej strony również wszystkie liście dolne są oberwane. Tak jak możecie to zobaczyć tutaj. I po co to obcięłam? Słuchajcie, jest różnie z tą pogodą w Anglii, to już zaczynają wchodzić choroby na te liście. Jedną z przyczyn może być to, że jest zbyt wilgotno, zbyt duża różnica temperatur, a także składniki odżywcze. Także no, może być tego kilka, słuchajcie, przyczyn tego chorowania liści. Miałam tych liści ogrom, jak widzieliście, i teraz zobaczcie to, co jest tutaj. Ta cała kupa liści to wszystkie liście pomidorów, a także kwiatki, ale z tego raczej nie będzie zbyt dużych owoców, dlatego się tego pozbywam. Dzięki temu, że oberwałam te liście, powietrze będzie mogło swobodnie przepływać tutaj w szklarni. Nie będą te choroby grzybowe tak szybko się rozwijały. Także mam nadzieję, że uratuję te pomidory przed zarazami. Na razie zaraz nie ma, także to mnie cieszy, ale jak już wspominałam, jest bardzo gorąco, dlatego te okienka otwieram na maksa, żeby się ta szklarnia jak najbardziej wietrzyła. I drzwi zostawiam szeroko otwarte. Ponieważ moja konstrukcja szklarni jest bardzo lekka, gdyby było naprawdę gorąco i bym widziała, że te pomidory zaczynają, słuchajcie, więdnąć zbyt szybko, to dzięki temu, że ta szklarenka jest naprawdę lekkiej konstrukcji, po prostu wzięłabym tą część tutaj z tyłu, otworzyła również. To nie jest okienko, ale zdjęłabym po prostu tą płytę, tą część jedną i by się dalej wietrzyło. Ale na razie tego nie potrzebuję robić, także to mnie cieszy. A tu przy okazji, mimo tego, że o pomidorach, słuchajcie, papryka w sierpniu, pojedyncze sztuki, bardzo niewiele. Może coś będzie, jak nie, no trudno, próbuję. Jednym z takich bardzo uciążliwych może szkodników pomidorów jest tuta absoluta i to jest chyba ćma, o ile się nie mylę. Ona się wgryza w liście, w łodygi, w pomidory. Może być chyba nawet 12 pokoleń w ciągu sezonu i stosuje się do tego takie taśmy prewencyjne, które są nasączone feromonami. I one przyciągają tą ćmę, ale nie przyciągają innych owadów, które są pożyteczne, także można je tak w ten sposób wyłapać, no środkami chemicznymi lub innymi środkami biologicznymi, które możecie znaleźć u siebie w kraju. Ja mieszkam w Anglii, na razie tego tutaj nie mam, dlatego nie muszę myśleć o tym, żeby to w jakiś sposób zabezpieczyć. Także tyle chyba na dzisiaj o pomidorkach. No czekam, cały czas czekam. Kilka zerwałam wczoraj i pokażę Wam teraz, jak wyglądają. Z tego, co mogę zauważyć, to te odmiany, które dostałam jako tombole, czyli miks nie wiadomo dokładnie czego. Tutaj jeden z pomidorków zrobił się pomarańczowy. Ja myślę, że on jest gotowy. Nie miałam nigdy takiej odmiany pomarańczowej. Także myślę, że już go chyba zerwę, bo jest dojrzały i robi się miękkawy. Z tyłu też jakaś większa odmiana, ale jeszcze nie są czerwone, także je tutaj zostawię, a tego sobie zaraz oberwę. I tu kolejna żółta odmiana i też już miękkawe, więc chyba też już są do zbioru. Także za chwileczkę zbiorę je wszystkie i spróbuję, jak smakują. O! I tutaj najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć, nie dosyć, że jest ich mało, no niestety pękły. To może wynikać z tego, że mają za sucho, chociaż podlewałam 3 dni temu, ale to
Muszę je podlać i różnica temperatur między dniem a nocą jest zbyt duża, dlatego one tak pękają. Idziemy dalej i tutaj też mamy tą bolę. Zobaczcie, tu mamy już 2 czerwone pomidorki do zbioru, a tam z tyłu takie jakieś pomarańczowe kolejne. A zielone wyglądają tak. Tu są większe grona niż te na dole, ale ten na dole się załamał, także tak to wygląda. I tutaj odmiana pomidorów, które się nazywają American Blue. Ale tak, ten jest jeszcze zielony, tu jest taki prawie czarny. A tu z kolei robi się czerwony, także ten American Blue jakoś taki niebieski za bardzo nie jest. Ani czarny. Ale zerwałam na spróbowanie, bo już nie mogę się doczekać. Także tego drugiego też zbiorę. American Blue. Fajny kształt mają te żółte. Takie, podgórzne. A z drugiej strony, z tych, co uprawiam według nazwy, nic się tu jeszcze nie dzieje. I tutaj mamy odmianę Gigamonto. Gigamonto, który wcale nie jest gigantyczny, to jest moja dłoń, słuchajcie. Tam z tyłu może jest większy, ale wcale nie aż taki duży, żebym się tym mogła zachwycać. Jestem dzisiaj po pracy, po 10 godzinach pracy, także może nie wyglądam, ale w sumie ja i tak nie stosuję za dużo makijażu, słuchajcie, na co dzień. Zerwałam te pomidorki i sobie zacznę od spróbowania tego żółciutkiego. Taki żółciutki, lekko tutaj zaokrąglony. Zobaczmy. Bardzo mięsisty. Taki mdławy w smaku. Ale do sałatek byłby dobry, ładnie by wyglądał. Ale smaku jakiegoś ogromnego nie ma. Mocno nie pachnie pomidorem. Dobra. Drugi, ale wezmę sobie takiego najbardziej dojrzałego, takiego spadającego w pomarańcz, z takimi zielonymi paseczkami. Kwaskowaty. Tak na przekroju wygląda. Znacznie lepszy niż ten okrągły, żółciutki. No i jestem ciekawa. Tego to jeszcze nie będę, słuchajcie, próbowała jako sobie do sałatki skroję albo do jakiegoś dania, ale interesuje mnie ta odmiana. Jeszcze szypułka dobrze nie odchodzi, także chyba za szybko zerwałam. No nic, ale to prawie koniec lipca, 29 dzisiaj jest, wieczór i bardzo późno są te pomidorki. Soczysty. Skórkę ma tylko taką ładną, kolorową, słuchajcie, taką ciemną, a w środku jest normalnie pomarańczowo-czerwony, malinowy taki. Na pewno na sałatkę, bo też ma sporo miąższu. Ładnie by wyglądał pokrojony ze skórką. Ale jadłam lepsze. Nic jak się da sól, pieprz, majonez albo śmietanę, jak kto lubi. Pomidora na pewno jest znacznie lepszy niż ten ze sklepu, słuchajcie. Także myślę, że i tak warto było poczekać na to i czekam na kolejnych. Nie jest ich dużo, ale dlaczego nie? W tym roku jest wszystkiego tak jakoś, tak dziwnie wszystko rośnie. Będzie mi bardzo miło, że obejrzeliście mój film dzisiaj, także kciuk w górę jest mile widziany przeze mnie. Jeszcze milej będzie mi, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, jak wy dbacie o pomidory, co z nich robicie ewentualnie, jakieś przetwory, czy korzystacie na bieżąco, bo ja mając moje 2 na 3 metry szklarenkę, to raczej na bieżąco. I czy w tym roku macie udane plony, czy tak podobnie jak do mnie? Słuchajcie, macie tych gron niewiele w porównaniu z poprzednimi latami i jak smakują różne odmiany. Także życzę wam miłego, cudownego dnia i zapraszam ponownie. Pa, pa! Nie mogę się wysłowić. A teraz idę coś wyczarować z tych pomidorów.